Przyjechaliśmy dziś do oficyny graficznej Tyszkiewicz, aby porozmawiać o pracy w Miedzioricie, o procesie tworzenia nagród dla laureatów naszego turnieju GetSix Golf Trophy oraz o tym, jaką wartość taka nagroda ma. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Ile to już lat się znamy, współpracujemy? Starałem się to wyliczyć, ale wychodzi chyba okrągła dziesiątka. 10 lat, jak znam panią prezes Monikę Frank. Proszę w takim razie nam powiedzieć, jak zaczęła się pana przygoda z Miedziorytem i co sprawiło, że jest to jeden z pana wyrazów artystycznych? Jeżeli chodzi o Miedzioryt, to dużo dłużej się znam z Miedziorytem i pierwszą taką grafikę w matrycy miedzianej zrobiłem mając 16 lat. Nawet ja nie zrobiłem tej odbitki, tylko taki nauczyciel w liceum plastycznym już nie żyjący i jak dostarczył mi tą odbitkę, zakochałem się, stwierdziłem, że to właśnie grafika jest moim prawdziwym powołaniem. Co najbardziej satysfakcjonującego jest w Miedziorycie, a co najbardziej wymagającego? To właśnie chyba to, co jest wymagające, to jest najbardziej fascynujące. To znaczy, wbrew pozorom, to nie jest nic skomplikowanego, a jednocześnie bardzo skomplikowanego. Nic skomplikowanego, ponieważ rylcem wycinamy w miedzi rysunek, kreskę. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten proces twórczy, który jest wielogodzinny, wielodniowy, wielotygodniowy, a nawet wieloletni czasami. To jest ten czas, który się spędza, to jest takiego swoistego rodzaju medytacja. Sposób na życie w ogóle ten Miedzioryt. Tak. Właśnie, to jest dobre porównanie do golfa. Tak, Nikt nie osiągnie 100% perfekcji. Tak. Nawet najlepsi mistrzowie świata cały czas uczą się i doskonalą tą swoją technikę. I to jest bardzo podobnie z Miedziorytem. I to jest to wciągające. Dobrze, proszę nam powiedzieć w takim razie, ile zajmuje wykonanie jednej nagrody? Takie wykonanie jednej nagrody, no to jest, no nie wiem, około miesiąca czasu. Mniej więcej tego typu. No to jak u nas tych nagród jest kilka, no to rzeczywiście nakład czasu Nie, bo jest teraz się aż duży. przeraziłem, że jest 12, to jest cały rok. Ale nie do końca tak jest, bo czasami są, tak jak w życiu ze wszystkim, są przyspieszenia, przerwy, więc to nie można aż tak tego trzymać się tak mocno Jasne. tego, co powiedziałem. A czy w takim razie któraś nagroda z kolei już jak zrobił pan pierwszą, drugą, trzecią, czy każda wymaga tego samego nakładu czasu pracy, czy już z każdą kolejną jest łatwiej i idzie to szybciej? Z każdą jest zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej, bo oprócz tego Miedziorytu, który wykonuję i który jest takim główną atrakcją, że tak powiem, tej nagrody, to jest jeszcze ta taka obudowa, że tak powiem, tego Miedziorytu. I ja wszedłem tutaj w taką kooperację właśnie metalu ze szkłem i za każdym razem staram się, żeby to była inna wariacja tego połączenia. Też dużo czasu poświęcam na to, żeby to zupełnie inaczej zakomponować. I każda nagroda jest zupełnie inna. Tak, to prawda, jest zupełnie inna. I właśnie tutaj też chciałabym zapytać, jak wybiera pan motyw nagrody? Czy kieruje się pan charakterem wydarzenia? Tak jak u nas są turnieje bardziej sportowe, ale też są połączone z taką elegancją, z networkingiem. Jak pan dochodzi do tego motywu, który pan chce przelać właśnie pomysł na statuetkę? Musi być to komunikatywne dla mnie, dla odbiorcy. Ja lubię komunikować się z ludźmi, lubię rozmawiać, mieć pełny kontakt. No i wiadomo, statuetki golfowe muszą mieć elementy związane z tą grą wspaniałą. Tak. Są jubileuszowe turnieje, był taki pokowidowy turniej, gdzie powstało takie na górze Korona. słoneczko albo korona, no właśnie taka korona. Także są, myślę, że ciekawe te nagrody, które nie mają takiego bezpośredniego przeznaczenia. One wynikają tylko i wyłącznie z tego, że coś po prostu nową taką kombinację wymyśliłem.
Jest też taka różnica pomiędzy nagrodą, która jest ręcznie zrobiona, jest artystyczna, niesie właśnie taką wartość dodaną, niż statuetka, która jest produkowana po prostu seryjnie. W momencie, kiedy dzieło, które się stworzy, one idzie w czyjeś ręce i ja sobie zdaję z tego sprawę, że będzie żyło z tym człowiekiem. Wiem dokładnie, jak to funkcjonuje. Ludzie się tak przyzwyczajają do takich właśnie czy moich dzieł, małych rzeczy, że no wiadomo, przeprowadzają się, zabierają te rzeczy. Mebli się nie zabiera, bo się kupuje już nowe rzeczy, a właśnie te dzieła sztuki, małe dzieła sztuki, jakimi też są statuetki, zabiera się ze sobą, no bo to jest pamiątka, człowiek obcuje z tym, ma taką naturalną potrzebę obcowania z pięknem i te rzeczy wrastają w niego. Dobrze, a proszę nam powiedzieć, co Pan by chciał, aby czuł laureat, który sięga po taką nagrodę właśnie po latach i jak Pan myśli, jakie emocje mu towarzyszą? Ja zawsze deklaruję ludziom, którzy kupują moje grafiki, w tym wypadku taki laureat, który otrzymuje tą nagrodę, dla mnie bardzo ważna jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność wobec właśnie tych ludzi, kolekcjonerów czy właśnie laureatów. Nie mogę ich zawieść i po prostu całe swoje życie dążę do tego, żeby być jeszcze lepszym, żeby osiągać jeszcze wyższy poziom i żeby to może dzieło później z latami jeszcze rosło. Rosło razem z nimi, razem u nich w domu, żeby to dzieło było jeszcze bardziej istotne. Ja sobie zawsze obiecuję, że jedną taką statuetkę zrobię dla siebie na pamiątkę i nigdy mi się to nie udaje. A tu może przy okazji w tym roku się uda. I dlatego właśnie im bardzo zazdroszczę tych statuetek, a szczególnie tych właśnie, o których wspominaliśmy, tych wcześniejszych. I chętnie bym miał takie w swojej kolekcji, ale tak jak no właśnie zawsze powtarzam, mnie na nie nie stać. Dziękujemy za rozmowę, za to, że pokazał Pan, ile pracy, doświadczenia i czasu musi Pan poświęcić na stworzenie nagród dla naszego wydarzenia Get Six Golf Trophy. Mamy nadzieję, że będzie Pan tworzył dla nas dalej. Nie możemy się doczekać efektu finalnego tegorocznych nagród. No i oczywiście mam nadzieję, że widzimy się na wydarzeniu. Tak, bardzo, bardzo dziękuję. Zawsze staram się podjechać i zobaczyć właśnie, jak ten turniej wygląda, ale to tak jak mówię, ta współpraca to jest taka dla mnie też bardzo duża przyjemność, no, chociażby ze względu na wieloletnią przyjaźń z panią prezes Moniką Frank i to jest obopólna taka, wydaje mi się, korzyść, bo no, z jakiegoś powodu też pani prezes do mnie się zgłosiła o wykonanie tych statuetek i to jest bardzo dla mnie takie satysfakcjonujące i z przyjemnością co roku wykonuję te statuetki. Czekam wręcz właśnie na ten moment, kiedy właśnie one już będą samodzielnie funkcjonowały i je przekażę. A Was zapraszamy na Get Six Golf Trophy w tym roku, 14. już edycja, 27 czerwca w Pałacu Brzeźna Spa & Golf.